Witaj. Zapraszam na test urządzenia, jakim jest myjka ciśnieniowa. Przez długi okres zastanawiałem się, czy żeby uzyskać wysokie ciśnienie i dobrej jakości sprzęt, konieczne jest zainwestowanie dużych środków i kupno markowego sprzętu, czy tańsze rozwiązania również dają radę. Postanowiłem wybrać to drugie rozwiązanie i zakupiłem model PHD 170B2 z Lidla. Na dzień dzisiejszy jest już ze mną prawie rok i przez ten okres wyrobiłem sobie zdanie na ten temat. W tym teście chciałbym przedstawić Tobie specyfikę tego urządzenia, co wchodzi w jego skład, a także jak sprawuje się w praktyce. Zapraszam do oglądania tego testu. Myjka zapakowana jest w karton dość sporych rozmiarów, co już na pierwszy rzut oka mówi, że nie mamy do czynienia z małą zabawką. Karton ma wymiary 67 na 34 na 32 cm. Urządzenie z rączką jest podobnej wysokości. Na froncie opakowania przedstawione są najważniejsze dane techniczne myjki, skład zestawu, przykładowe zastosowanie oraz zdjęcie samego urządzenia. Na boku kartonu producent przedstawił krótki opis. Informacje tam zawarte przekażę w trakcie przeprowadzania testu. To co najistotniejsze to parametry techniczne. Pobór mocy to 2400 W, maksymalna wydajność 500 litrów na godzinę, ciśnienie robocze znamionowe 115 bar, ciśnienie maksymalne 170 bar, długość kabla sieciowego to 5 metrów, a długość węża ciśnieniowego to 10 metrów. Przejdźmy teraz do urządzenia. Z danych producenta wynika, że waga to 11,4 kg. Obudowa w grafitowo-żółtym kolorze wygląda na solidną i jest atrakcyjna wizualnie. Producent informuje, że jest wytrzymała i wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Myślę, że może tak być. Plastik nie jest cienki i nie wygląda jakby był niskiej jakości. W obudowie znalazło się wiele wyprofilowanych miejsc na pistolet i akcesoria. Sam pistolet jest bardzo ergonomiczny. Wyposażony jest w zabezpieczenie przed dziećmi, uniemożliwiające wciśnięcie spustu, a także wskaźnik ciśnienia. Pistolet możemy włożyć w uchwyt na obudowie. Na tyle urządzenia znajduje się bęben do nawijania węża ciśnieniowego, a na dole zbiornik na detergent do mycia. Myjka gwarantuje dobrą mobilność dzięki dużym kołom, a także składanemu uchwytowi. W zestawie oprócz urządzenia otrzymujemy lancę, standardową dyszę Vario montowaną na szybkozłączkę Quick Connect z regulowanym strumieniem wody, która pełni również funkcję pianownicy po zastosowaniu detergentu i odpowiednim ustawieniu strumienia wody. Dyszę rotacyjną turbo, pozwalającą uzyskać maksymalne ciśnienie wody, również na szybkozłączkę Quick Connect. Złączkę do podłączenia wody z wkładem z sitkiem, którą przykręcamy do aluminiowej końcówki pompy. Obrotową szczotkę do mycia, która napędzana jest strumieniem wody. Wyposażoną w łamany przegub umożliwiający ustawienie szczotki w dogodnej pozycji. Szybkozłączkę do węża ogrodowego, której akurat tu nie pokażę. Butelkę 500 ml ze środkiem czyszczącym W5. Oraz igłę do czyszczenia dysz, gdyby dostało się jakieś zanieczyszczenie. Na igłę również znalazło się miejsce w obudowie, dzięki czemu nie ma obawy, że ją zgubimy. Wszystkie elementy zestawu możemy włożyć w przeznaczone do tego miejsca w obudowie i zabrać ze sobą w miejsce pracy.
tyłu nad zbiornikiem na detergent znajduje się również uchwyt na 5-metrowy kabel zasilający. Całość urządzenia jest praktyczna i przemyślana. Lancet do pistoletu montuje się w łatwy i szybki sposób przez dociśnięcie i przekręcenie. Również wymiana końcówek dzięki systemowi Quick Connect jest bardzo szybka i prosta. Wystarczy wcisnąć żółtą blokadę i wyciągnąć końcówkę. Myjka jest na tyle ciężka i stabilna, że po ustawieniu jej na twardym podłożu z powodzeniem możemy rozwinąć wąż ciśnieniowy na całą jego długość bez obawy, że myjka nam się przewróci. Jak wspomniałem wcześniej, wąż ma 10 metrów długości, co daje spory zakres pracy bez potrzeby przestawiania urządzenia. Również 5-metrowy przewód zasilający jest wystarczający, żeby podłączyć myjkę do gniazdka lub przedłużacza oddalonego od miejsca pracy, gdzie mogłoby dojść do przypadkowego zalania. Przejdźmy teraz do najważniejszej części tego filmu, czyli do sprawdzenia, jak przedstawione przez producenta parametry myjki sprawdzą się w praktyce. Na tarasie mam kilka plam rdzy. Wszystkie testy przeprowadzam przy użyciu zimnej wody z sieci bez dodatku detergentu czyszczącego. Zamontowaną mam dyszę obrotową turbo i biorę za czyszczenie. Jak widać, ciśnienie jest naprawdę spore. Bez trudu wypukuje piasek z pomiędzy kostek. Jak wygląda efekt? Myślę, że pierwszy test zaliczony. Na kostce nie ma już śladów po rdzy. Przy użyciu tej dyszy z powodzeniem pozbędziemy się zanieczyszczeń na kostce, ale także mchu i innych roślin, które wyrastają w szczelinach pomiędzy kostkami. Pokażę to jeszcze dokładniej w dalszej części testu. Dodam jeszcze, że myjka wyposażona jest w system Auto Start Stop, czyli silnik uruchamia się dopiero po wciśnięciu spustu na pistolecie. Kolejny test to próba wyczyszczenia mebli ogrodowych po zimie. Meble stały całą zimę na zewnątrz bez żadnego przykrycia. Zastosuję na początek standardową dyszę Vario. Jak widać, również daje radę. Po chwili efekt końcowy wygląda tak. Drugi element dla porównania wyczyszczę dyszą turbo. Jak widać, ciśnienie jest dużo większe, przez co efekt jest jeszcze szybszy. Ale nie mogę powiedzieć, że zwykłą dyszą mebel nie był doczyszczony. Trwało to po prostu dłużej. Porównam teraz działanie dwóch dysz na jednym meblu. Najpierw dysza standardowa. Przyspieszę trochę tempo, bo film i tak wyjdzie długi. Mam nadzieję, że zostaniesz do końca. Mam jeszcze kilka ciekawych pomysłów na test myjki. Dysza standardowa wymaga dłuższego czasu do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Czy jest to jej wadą? Myślę, że nie. Czasami mamy do wyczyszczenia bardziej delikatne rzeczy, które dysza turbo mogłaby uszkodzić.
Teraz zmiana dyszy i próba z dyszą turbo. Również przyspieszone tempo, podobnie jak wcześniej. Jak widać, efekt jest natychmiastowy i to już chyba widoczna jest różnica pomiędzy dyszą Vario a turbo. Kolejny test. Mycie samochodu dyszą standardową. Bez użycia chemii efekt można by ocenić dopiero po wyschnięciu. Osobiście w celu mycia samochodu wolę podjechać w miejsce do tego przystosowane, czyli na myjnię, gdzie do dyspozycji mamy urządzenia z odpowiednimi środkami myjącymi. Za to kostkę przed domem można już umyć. Do kolejnego testu wykorzystam ziemniak. Jest to świeży, twardy ziemniak. Spróbuję go obrać końcówką turbo. Jak widać, nie ma szans z ciśnieniem spod tej dyszy. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się takiego efektu. Zamieniam dyszę na standardową. Wymiana jest szybka i prosta. Strumień z tej dyszy, w związku z tym, że jest rozproszony, nie jest w stanie obrać ziemniaka. Dysza ta posiada regulację. Poprzez obrót głowicy ustawiamy strumień. Po rozkręceniu dyszy nie ma już takiego ciśnienia i gdybyśmy wlali detergent do zbiornika w urządzeniu, to w tym momencie mieszałby się on z wodą i dyszę można by wykorzystać jako pianownicę. Jeszcze jedna próba na uszkodzonym ziemniaku. Jak widać, również tym ciśnieniem wody możemy solidnie go uszkodzić. Jeszcze jedna próba z jabłkiem. Dysza Vario nie uszkadza jabłka. Kolejna próba z dyszą turbo. Tu jabłko nie ma szans. Trzeba jeszcze posprzątać. Tu świetnie sprawdza się dysza Vario. Kolejny test, czyszczenie kostki. Przy użyciu standardowej dyszy Vario nie ma obawy, że wypłukany zostanie piasek ze szczelin pomiędzy kostkami. Przynajmniej nie, jeżeli będziemy czyścić kostkę pod pewnym kątem. Jeżeli jednak chcemy usunąć mech czy inne rośliny ze szczelin, warto zastosować dyszę turbo.
Kolejny test, czyszczenie kosiarki. Robię to pierwszy raz od 3 lat. Ciśnienie jest naprawdę solidne. Kosz wyczyszczony. Pora na kosiarkę. Jest to kosiarka elektryczna, dlatego nie będę czyścił jej od dołu, żeby nie zalać silnika. Jednak po umyciu góry wygląda jak nowa. Kolejna próba usunięcia plam po rdzy. W tym miejscu przez całe lato stała metalowa bramka. Sprawdźmy, czy ciśnienie, jakie oferuje ta myjka, usunie stare plamy. Przyspieszę tempo, żeby skrócić i tak długi już film. Ku mojemu zaskoczeniu, bez użycia chemii, jedynie przy zastosowaniu dyszy turbo, stare plamy znikają w oczach. Schodzą nawet stare ślady po impregnacie do drewna. Jak wspomniałem wcześniej, dysza turbo ma bardzo duże ciśnienie. Przez przypadek strumień wody skierowałem na domek i pamiątka pozostała. Jak widać, myjka poradzi sobie również z usuwaniem starej farby. Czy z innymi zadaniami. A teraz mała ciekawostka. Na popularnym chińskim portalu za około 60 zł dostać można nierdzewną lancę pasującą do myjki Parkside. W zestawie dostajemy 5 dysz o różnym kącie strumienia wody. Zaprezentuję teraz poszczególne dysze. Żółta 15 stopni. Zielona 25 stopni. Biała 45 stopni. I czarna 60 stopni. I czerwona 0 stopni do zadań specjalnych. Myślę, że tą dyszą można by ciąć miękkie materiały.
Tak więc podsumowując, jeżeli dotarłeś do tego momentu, to znak, że test podobał Ci się. Ja uważam, że myjka Parkside PHD 170B2 warta jest uwagi. Posiada 3 lata gwarancji. Zapomniałem wcześniej dodać, że dzięki zintegrowanej funkcji zasysania wody istnieje możliwość stosowania bez podłączenia do ujęcia bieżącej wody. Czyli możemy pobierać wodę np. z beczki po wcześniejszym zakupie węża z filtrem, którego nie ma w zestawie. Cena myjki w Lidlu to około 400-500 zł w zależności od promocji. Jest to 1/3 ceny myjki modelu K5 znanego producenta, która ma nieco gorsze parametry. W mojej ocenie nie warto przepłacać, do użytku domowego w zupełności wystarczy. Mogę polecić ten sprzęt. Jeżeli film podobał się, zostaw łapkę w górę i zapraszam na inne filmy na moim kanale.